Witajcie, dzisiaj w odcinku Bizon Z056, czyli kombajn rolniczy do zbioru kukurydzy, zbóż, rzepaku, słonecznika i różnych innych roślin nasiennych. Kombajny Bizon produkowane były w fabryce maszyn żniwnych w Płocku od 1970 do 2004 roku. Kombajnów Bizon wyprodukowano około 70 000 sztuk w różnych modelach. Ostatnie 30 bizonów, ostatnie 30 sztuk wyprodukowano w 2004 roku w styczniu, ale już nie przez Bizona, przez spółkę New Holland Bison. Maszyny te były eksportowane m.in. do Białorusi, Brazylii, Czechosłowacji, Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii i innych krajów na świecie. W roku 1997 na Ukrainie, a dokładniej w Kowlu, powstało polsko-ukraińskie przedsiębiorstwo, które miało montować bizony. Docelowo zakładało się, że będzie montowało 2000 sztuk kombajnów. No niestety klęska i zmontowano tam 8 kombajnów. Ostatecznie historia tych sprzętów kończy się w maju 2004 roku. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej maszyny te przestały spełniać normy spalin, hałasu i wszystkich wymaganych przez Unię Europejską. Z056, następca Z050, wyprodukowany w typie Super. Służył do zbioru 4 podstawowych zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz niektórych roślin strączkowych. W tym konkretnym modelu widzimy podstawowy zespół tnący o szerokości 4,2 metra, ale można było tutaj przezbroić kombajn w różne inne, na przykład podbieracze łanu, przystawki do kukurydzy, przystawki do słonecznika. A jak mowa o przystawce do słonecznika, to podejdźmy zaraz, pokażę Wam ciekawostkę. Chciałem Wam pokazać ciekawostkę, jak wygląda przystawka bezrzędowa do zbioru słonecznika. Jesteśmy na podejściu operatora i zaraz krótko Wam opowiem co i jak tutaj pracować tym kombajnem. Trzybiegowa skrzynia biegów. Jedynka, wsteczny, dwójka, trójka oraz ręczny gaz. Wiadomo, w kombajnach nie ma gazu nożnego. Tu widzimy podstawowe wskaźniki pracy. Obroty, wskazanie paliwa, temperatura wody, temperatura oleju, ciśnienie oleju oraz ładowanie. W tym miejscu widzimy dźwignię do regulacji szczeliny klepiska. A tą dźwignią regulujemy prędkość bębna. Dźwignia wysypu ziarna oraz dźwignia hamulca ręcznego. Dźwignia załączania całej mocarni oraz dźwignia załączania headeru. W tym miejscu znajduje się dźwignia wysuwu motowideł. 4 podstawowe dźwignie przy kierownicy. Podnoszenie całego headeru, przyspieszacz, bo bizony nie tylko były wyposażone w trzybiegową skrzynię, ale również przekładnię bezstopniową, przyspieszanie i zwalnianie motowideł oraz podnoszenie i opuszczanie motowideł. Wspominałem o przekładni bezstopniowej i oto ona, tak zwany wariator. Poprzez zmianę szerokości tutaj na kołach pasowych, na talerzach, zmienia się prędkość jazdy kombajnu. Bezstopniowo, teoretycznie jest to fajne, ale tutaj zaczął się robić luz i tak dalej, to średnio zaczęło to działać. Kombajny Z056 łamane na 5 mogły być fabrycznie wyposażone w sieczkarnię do słomy. Z prawej strony kombajnu widzimy sporo kół pasowych, sporo zębatek, sporo pasków, ale najważniejsze, czyli koło napędu bębna mucącego oraz koło odrzutnika. I tutaj też przysprawiało to wiele problemów, aczkolwiek jak ktoś dbał i odpowiednio to smarował, to działało. Siedzę sobie na klapie od silnika. Silnik Andoria, 105 koni, dawał sobie radę. Często układy były zalewane wodą. Nawet często można spotkać napisy przy kombajnach układ zalany wodą. Działo się tak, że przychodziły przymrozki, kombajnici zapomnieli spuszczać tą wodę, pękały bloki. Najczęściej za pompą wtryskową. I to jest właśnie ta informacja, o której wspominałem. Uwaga, układ chłodzenia zalany wodą. W Polsce nie ma tylko dużych, nowoczesnych gospodarstw, ale są takie, między innymi, które chcą skosić we własnym zakresie. Ten kombajn jest dostępny dla każdego rolnika tak naprawdę. W przystępnej cenie może kupić sobie sprzęt, który wyremontuje na własnym podwórku. Dostępność części do tych kombajnów jest ogromna. Nowych, używanych, lekko używanych, ale warto zwrócić na to uwagę, bo części nie zawsze są w dobrej jakości. Kombajn z 1982 roku, na szerokim ogumieniu, ale header mamy jeszcze starego typu. Taki w sumie mieszany, bo siłowniki podnoszenia motowideł mamy na zewnątrz. Nowsze później miały w środku, ale motowidła mamy już nowego typu. Kombajn czysty, zadbany, garażowany przez poprzedniego właściciela, obecnie stoi na placu firmy Korbanek. I taką ciekawostkę chciałem Wam pokazać. Ten kombajn jest naprawdę mocno zadbany. Pas napędu mocarni wychodzi jeszcze na zewnątrz, przez co nie będzie problemu z utrzymaniem obrotów na mocarni. Jak doskonale widzicie, kombajn wyposażony w siekacz do słomy. Oryginalnie te maszyny w tych latach jeszcze nie miały siekacza do słomy,
Tu widzimy dołożony, a jak jeszcze bardziej się przyjrzymy, nie widzimy żadnych ognisk korozji, co świadczy o tym, że kombajn był doskonale garażowany. Ciekawostka, o której warto wspomnieć, to podnośniki łanu, które są oryginalne, bizonowskie, rzadko spotykane w tych kombajnach. Kończąc ten materiał, warto wspomnieć, że maszyna jest dostępna tak naprawdę dla każdego gospodarstwa, dla każdego rolnika, który planuje skosić swoje hektary w niedrogi sposób i kiedy chce, nie musząc czekać na usługę. Na sam koniec tego materiału chciałbym wspomnieć o cenach. Ta, konkretnie czerwona bestia, jest na sprzedaż. Link znajdziecie w ogłoszeniu, ale przeglądając różne portale ogłoszeniowe, udało mi się znaleźć najdroższy egzemplarz Z056 z sieczkarnią i kabiną za 90 000 złotych. Myślę, że to jest spora przesada. Moim zdaniem optymalna cena za Bizona Z056 graniczy między 25 a 50 tysięcy. Kupując używany kombajn, warto zwrócić uwagę na jego stan techniczny i sporo innych aspektów. Dlatego zapraszamy Was na plac firmy Korbanek. Tu możecie oglądać tego Bizona, jak i wiele innych maszyn. Łapka w górę, subskrypcja i widzimy się już niedługo.